Co pani wyprawia? Jak ci nie wstyd, kobieto? Środek dnia ta pijana. Dobrze pani się czuje? Słabo mi. Co pani jest? Czy pani choruje na coś? Kręci mi się w głowie. Ja pani pomogę. Proszę oddychać spokojnie. Proszę oddychać spokojnie. Dziś w odcinku chora na raka Halina zbiera pieniądze na leczenie. Wie pan, jakby chociaż ze 300 zł było, to ja naprawdę będę szczęśliwa. No, myślę, że 300 zł za sprzedaż możemy dać. Zuza chce odkupić swoją rurę do pole dance. Na pewno nie wydamy ci rury bez kasy. Ale ja znalazłam sposób, jak zarobić. No to super. No ale żeby zarobić, to potrzebuję pożyczyć rurkę. Jacek daje się ponieść emocjom, broniąc córki. Gościu, albo nauczy synka kultury, albo ja to zrobię. Jeszcze raz to zrobi, to mu nogi z dupy powyrywa. Co tu się dzieje? Mam wezwać policję? Mąż Angeliki szykował się do pracy. Byłemu kryminaliście ciężko było się odnaleźć w nowych realiach. Jacek! Sorry. Co ty jesteś taki wkurzony od rana? Śpieszę się do pracy. Przecież jeszcze wcześnie. Dla mojego szefa, o której bym nie przyszedł, to będzie źle. No nie narzekaj. Słowa nie mówię. Żygam tą robotą. Jacek, postaraj się. No, staram się. Staram się nie dać w mordę mojemu szefowi. No nawet tak nie mów. Ty się ciesz, że ta cała afera na cmentarzu nie skończyła się gorzej. A co to moja wina, że przez gliniarzy zawaliłem pniówkę? Darek ci jakoś wytłumaczył, wyjaśnił sprawę. Ten szef tylko szukał okazji, żeby mnie wypieprzyć. Jacek, wytrzymaj jeszcze trochę, co? Zobaczysz, przyjdzie czas, że wszystko się ułoży. No, cześć, słoneczko. Cześć. Lecę. Księżniczko, lecę do pracy, ale jak wrócę, to coś fajnego porobimy. Cześć. Jacek, jeszcze bluza. Dzięki. Pa. Pa. Cześć, księżniczko. Martwiłam się o Jacka. Nie wiedziałam, ile jeszcze wytrzyma. Bałam się, że niedługo. Przez nieobecność Adriana, Karol i Angelika musieli częściej pracować w Lombardzie. A bateria jak trzyma? No, w sumie to nie wiem. No węża ma? No, nie sprawdzałem. No to jak? Pan Adrian by wiedział. Nie ma ekranu dotykowego, też żadnych gadżetów nie ma, więc pewnie trochę trzyma. To ja poczekam na pana Adriana. Kiedy będzie? No, na razie nie będzie. Coś się stało? Adek jest chory. Niech pan da jeszcze na chwilę ten telefon. Proszę. Cześć. Hej. Hej. Marta, jestem w pracy. No i co, nie możesz pocałować swojej dziewczyny? Panem Adrianem zdecydowanie pan nie jest. On by się tam nie przejmował. Może i lepiej, że nie jest jak Adek. Dzięki wielkie, wrócę za kilka dni. Dzięki. Marta rzuciła się na mnie z tym pocałunkiem tak jak Kinia kiedyś. No, ja nie bardzo chciałem się tak obnosić z naszym uczuciem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile ja za to dostanę? Za to 200, maksymalnie 230 zł pod zastaw. Spodziewałam się innej oferty, a jak ja bym to sprzedała, to będzie więcej. No tak, ale nie szkoda pani sprzedawać, zawsze można odebrać. Szkoda, ale i tak się nie zdążę tym nacieszyć. Dlaczego? No wie pan, chora jestem i na leczenie zbieram, a w grobie to ta biżuteria mi się nie przyda. To coś poważnego? Rak, co by innego. Oj, wszyscy umrzemy na raka. Takie czasy. Myślę, że możemy dać lepszą cenę.
Wie pan, jakby chociaż ze 300 zł było, to ja naprawdę będę szczęśliwa. No, myślę, że 300 zł za sprzedaż możemy dać. Tak, to jest dobra oferta. Ja od razu wypiszę papiery. Dziękuję. Mogę prosić dokumenty? Jest. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dobrzy z państwa ludzie. Jakby pani coś chciała jeszcze zastawić albo sprzedać, to my damy dobrą cenę. Ja już chyba nic nie mam na sprzedaż, bo medalik po matce i obrączka po mężu, ale tego się nie mogę pozbyć. Tutaj? Tak, proszę podpisać. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Daliśmy tej kobiecie lepszą cenę, bo zrobiło nam się jej szkoda. Rak to nie jest wyrok, no ale Wszystko okej? Tak, ale... Nie wiem. Szkoda mi tej pani. No, mi też, no ale przynajmniej trochę jej pomogliśmy. Przez pół roku w Hiszpanii odzwyczaiłam się od tych wszystkich dramatów tutaj. Nie musisz się przyzwyczajać. Zaraz zaczniesz studia i wiesz, nie będziesz już tu przesiadywać. Ale ja chcę tu przesiadywać. Bo ty tutaj jesteś. Stęskniłam się za tobą. No, ja za tobą też. Ej, gołąbeczki. To było urocze, że tak wstydzili się sobie okazywać uczucia. Pieniądze uzyskane z zastawu przedmiotów klientka Lombardu przeznaczyła na seans bioenergoterapeutyczny. Jak się pani czuje? Ani trochę lepiej, panie magistrze. W takim razie musimy podwoić dawki. Sytuacja okazuje się być poważniejsza, niżeli spodziewaliśmy się. A myśli pan, że to pomoże? Dla pewności dam pani specjalną mieszankę ziół, plus do tego mocniejsze napromieniowanie. Powinny pomóc. Dziękuję, panie magistrze. Co ja bym bez pana zrobiła? Podziękuję pani, jak będzie pani lepiej się czuła. A póki co dam pani nowe zioła. A jak to stosować? Należy zrobić napar i pić 2 razy dziennie. Dobrze. Za zioło należy się 500 zł. Ale to ja nie jestem przygotowana na aż tyle. Pani Halinko, to zioła. To specjalna mieszanka dla pani trudnego przypadku. Mogę panu dać mój medalik srebrny. Nie mogę, tylko gotówka. No ale to są moje ostatnie pieniądze. Pani Halinko, to zróbmy tak. Pani załatwi i przyjdzie jutro. A ja tymczasem napromieniuję zioła jeszcze raz i będą na panią czekać. Dobrze? No nie wiem, czy mi się uda w tak krótkim czasie zdobyć te pieniądze. Pani Halinko, problem w tym, że my nie mamy czasu. Sytuacja jest tak poważna, że nie możemy teraz odpuścić leczenia. Rozumiem. W Lombardzie pojawiła się dziewczyna, która chciała wykupić swoją rurę Dzień do dobry. pole dance. Przyszłam w sprawie rury. O, dzień dobry, pamiętam cię. I co, uzbierałaś już na wykup? No właśnie nie uzbierałam. No to o co chodzi? No bo mam problem ze zdobyciem forsy. Ojciec dał mi szlaban na kasę. Ale możecie mi pomóc. Nie. Na pewno nie wydamy ci rury bez kasy. Ale ja znalazłam sposób, jak zarobić. No to super. No ale żeby zarobić, to potrzebuję pożyczyć rurkę. Nie, no, my nie jesteśmy wypożyczalnią. Zrozum, kumpela załatwiła mi pokaz, taniec za kasę. Nie mogę ci pomóc, sorry. Tylko na 1 dzień. Co pani szkodzi? Jedyne, co mogę zaproponować, to żebyś zastawiła coś innego. No ale co? Nie wiem, coś o podobnej albo większej wartości. Nie mogłam ryzykować. No bo co? Wzięłaby rurę i nie wróciła, a my byśmy zostali z niczym. Poza tym ten taniec za kasę... Wcześniej mówiła, że to sport.
Ej, o co chodziło z tą rurą? Ta babka naprawdę przyniosła tu coś takiego? A nie mówiłam ci, że Marta się zainteresuje? Bo to ciekawy zestaw jest. No. W sumie to tak wywijając na tej rurze, wszystkie mięśnie się ćwiczą. Lepiej niż na siłowni. No tak, zresztą było widać, że ta dziewczyna jest wysportowana. No. To może ja też bym tak spróbowała. Ty nie musisz, ty wyglądasz świetnie. Ktoś tu jest zazdrosny. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dobrze, że pojawiła się klientka i przerwała ten temat. Namiętny pocałunek w pracy, tańc na róże. Zupełnie nie poznawałem Marty. No zupełnie jakby ktoś ją podmienił w tej Hiszpanii. Chciałam zastawić Multimix. Ile ja mogę za to dostać? Trochę stary ten sprzęt. Stary, proszę pana, ale działa jak nowy. To jest, proszę pana, nie do zdarcia. Ja to dostałam 20 lat temu od męża i cały czas używam. Ja wierzę, ale ja nawet nie wiem, jak to wycenić. No, 20 lat to naprawdę sporo. Faceci to naprawdę nic nie wiedzą. Sprzęt może i stary, ale cały czas swoją cenę ma. Poważnie? Poważnie. Moja koleżanka dostała taki w spadku po babci i do tej pory go używa. No dobra. Wolałabym zastawić telewizor. No, ale jak ja go tutaj przyniosę? No nie dziwię się pani. Od oglądania telewizji to ja zdrowsza nie będę. Na tym to można coś zdrowego ugotować. No ale teraz to są pieniądze potrzebne na leczenie. To ile pani potrzebuje? 500 złotych. Aż tyle? Przecież dzisiaj rano dostała pani 300. No tak, ale byłam u magistra i powiedział, że moja sytuacja jest dużo poważniejsza niż sądził. Dziwna maniera, żeby lekarza nazywać magistrem. No ale ten robot kuchenny naprawdę bardzo fajny. Pomyślałam, że gdyby go nie odebrała, to ja bym skorzystała z okazji. 500 złotych spokojnie możemy dać. Ojej, to cudownie, bo ja muszę dzisiaj magistrowi zapłacić. Leczy się pani prywatnie? A mam inne wyjście, proszę pana? Lolek, w jakim świecie ty żyjesz? Wiesz, jakie są teraz kolejki do państwowego lekarza? No tak, lekarzy mało, dużo potrzebujących, no i się czeka. Lekarze to i tak nic nie pomogą. Nie, no chyba aż tak źle to nie jest. Nie jest źle, proszę pana? Ile ja się nachodziłam, żeby pan wiedział, ile lekarstw wzięłam, ile sterydów i co? I lekarze do tej pory nie wiedzą, co mi jest. Może trafiła pani na złych lekarzy. A z moim mężem to jak było, proszę pana? Chłop, zdrowy, jak dąb, no. Poszedł do lekarza, bo miał czkawkę. I co? I już nie przyszedł. Co pani mówi? No tak, proszę pana, bo jemu raka przełyku wykryli. I 2 miesiące i byłam wdową. No, dlatego, proszę pana, ja lekarzom nie ufam. Leczę się tylko u magistra Jana Grabowskiego. A jaką on ma specjalizację? On się, proszę pani, zna na wszystkim. Okazało się, że kobieta leczy się u jakiegoś znachora. No, byłem w szoku. No, ale to tłumaczyło kosztowną kurację. Po wyjściu pani Haliny, Marta znalazła w internecie stronę magistra Jana Grabowskiego. Jakoś nie ma za wiele informacji. Facet jest bioenergoterapeutą i zielarzem. Stosuje medycynę naturalną i tradycyjną. No, czyli oszust. Magister socjologii. Zaraz, to nawet nie ma wykształcenia medycznego? No właśnie nie. Jezu, to może zrobić krzywdę tej kobiecie, tym bardziej jak jest naprawdę chora. No jasne. A ile razy to się słyszy, że ludzie zamiast się normalnie leczyć, to chodzą do jakichś znachorów, a jak trafiają do lekarzy, no to już jest za późno. No to musimy ją ostrzec. No i to najlepiej, zanim wyda więcej forsy na to leczenie. A ja to myślę, że ona dobrze wie, do kogo chodzi. No ale to co, mamy nic nie zrobić? My to mamy akurat klientów do obsłużenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Chciałbym sprzedać telefon. Ja nie musiałam zajmować się klientami, więc postanowiłam pomóc pani Halinie. Jacek wcześniej skończył pracę i postanowił odebrać Marysię ze szkoły. Odwróć się ode mnie!
Co ty robisz? To ona zaczęła! Bo ją zaczepiałeś. Do dziewczyny nie umiesz się odnosić? Ojciec ci nie nauczył? Pytam się. Nauczył. Zostaw mojego syna. Widział pan, co zrobił? Sprawy dzieci niech załatwiają dzieci między sobą. Nic nie jest, skarbie? Jest super. Dokąd to? Gdzie przepraszam? Będzie przepraszał, jak będzie miał za co przepraszać. Żebyś ty teraz nie miał za co. Gościu, albo nauczysz synka kultury, albo ja to zrobię. Jeszcze raz to zrobi, to mu nogi z dupy powyrywam. Co tu się dzieje? Mam wezwać policję? Marta postanowiła przyjrzeć się uzdrowicielowi i w tym celu przyszła do jego poradni, której adres znalazła w internecie. Dzień dobry. Na miejscu spotkała klientkę Lombardu. Tak pani zachwalała pana magistra, że sama postanowiłam skorzystać z jego usług. Może mi też pomoże. A co pani jest? Sama nie wiem. Mam często nudności. A u jakiegoś lekarza pani była? No byłam. Powiedzieli, że to z nerwów i nawet leków nie wypisali. Tylko ich rozszarpać. Amatorzy. Moi rodzice też się już denerwują. Twierdzą, że cały czas coś wymyślą. Ja też nikomu nie mówię, że chodzę do uzdrowiciela, bo mają mnie za wariatkę. No widzi pani, ludzie to tylko krytykować potrafią. Nie rozumieją, że to moja jedyna nadzieja. Wszystko będzie dobrze. Do widzenia. Tylko niech pani pamięta, 2 razy dziennie. Dobrze. Pani Halino, Dzień dobry, panie magistrze. zapraszam. Dzień dobry. Trochę nakłamałam tej kobiecie, żeby zdobyć jej zaufanie. Chciałam wyciągnąć od niej informacje na temat tego uzdrowiciela, ale niestety nie zdążyłam. Dziewczyna, która chciała wykupić rurę do pole dance, wróciła do Lombardu najszybciej jak tylko mogła. Przyniosła używanego laptopa. Ile dacie za zastawienie laptopa? Chyba jest okej. Wypiszesz umowę? A jasne. I od razu możecie przygotować rurę, bo chciałabym ją wykupić. Ile to będzie kosztować? 7 stówek. No bez jaj. Co tak dużo? Bo Lombard też musi zarobić. A naprawdę nie dałam wygórowanej ceny. I nie da rady nic mniej? No, przykro mi. Dobra, niech będzie. Lolek przyniesiesz? Tak. A to na ten występ, tak? Tak, już się umówiłam. Zarobię 300. Nieźle, co? No tak, tylko że dostarczasz argumentów ojcu. Kurde, jakich argumentów? Przecież to tylko taniec. No ale taniec za kasę. Czyli ojciec miał rację, to nie jest tylko sport. A co w tym złego, że ktoś mi zapłaci za występ? To mam to robić za darmo? A w jakim kostiumie będziesz występować? No, o tym jeszcze nie było mowy. No bo pewnie nago. Nago na pewno nie zatańczę. Co pani sobie myśli? No to może najpierw ustal, czego panowie oczekują, żebyś się potem nie zdziwiła, co? O co pani chodzi? Ja tylko tańczę, nie puszczam się. A zresztą, co się będę tłumaczyć? Przyszłam tu robić interesy. Podpisik. Chciałam przemówić tej dziewczynie do rozsądku. Młoda, jeszcze postrzelona, faceci często bazują na naiwności takich dziewczyn. Do widzenia. Do widzenia. Pani Halino, czekam jutro na panią. Tak. Niech się pani nie martwi. Magister pani pomoże. Pani do mnie? Tak, dzień dobry. Zapraszam. Tak. Wyczuwam niedobrą aurę w okolicach jelit. Naprawdę, jest pan pewien? Tak, to jest specyficzne uczucie, zawsze to wykrywam. Ciekawe. Czy pani nie czuje się przypadkiem niewyraźnie, jak to się mówi? Tak, dokładnie tak się czuję. No otóż to. Zapraszam, niech pani usiądzie. Niech pani mi opowie wszystkie objawy, co panią niepokoi. Bóle gdzieś w tym miejscu. W jelitach i nadbrzuszu. Tak, takie jakby kolki i częste nudności. No tak. Niech zgadnę, a lekarze mówią, że to stres, prawda? Tak, dokładnie tak jak pan mówi. No tak. Dobrze, niech pani się położy. Muszę panią zeskanować.
Co zrobić? Pani zobaczy. No ale jak tak w ubraniu? Ubranie nie jest dla mnie przeszkodą. Widzę panią na wskroś. Ten cały uzdrowiciel robił straszną szopkę. Musiał czegoś się dowiedzieć od pani Haliny na mój temat i później na tym grał. Wyczułam liczne alergie wziewne i pokarmowe. No ale co to za alergie? Lekarze by ich nie wykryli? Lekarze mogli tego nie wyłapać, dlatego że, wie pani, alergie mają to do siebie, że są zazwyczaj ukryte i mogą się uaktywnić po jakimś czasie dopiero. Czy to jest bardzo niebezpieczne? Jeszcze nie, ale niedługo mogą uderzyć ze zdwojoną siłą. Pani przyszła w samą porę. No ale te nudności to wszystko od alergii? Nie, nudności to są od czego innego. Pani ma, jelita pani mają taką, wie pani, tendencję do skręcania, ale na to możemy coś zaradzić. Dobrze, niech pani wypije to. Co to takiego? Sól, ale wzbogacona moją energią. Jest jeszcze coś bardzo ważnego. Niech pani usiądzie, bo to, co powiem, jest bardzo poważne. Masz, córcia. Witaminy. Nie leż tak poskręcana jak paragraf, jak ty tak lekcje możesz odrabiać. Normalnie wygodnie mi. A mnie niewygodnie od samego patrzenia. Ale nagadałeś temu facetowi, normalnie się ciebie bał. Pamiętaj, córcia, nigdy nie możesz pozwolić pluć sobie w twarz, rozumiesz? Raz pozwolisz i tak już zostanie. Nie pozwolę. Honor to? Pozostawa. Tak jest. Ale tak szczerze to O. ten chłopak to taki cienki trochę. Pewnie. Nie podskoczyłby mi już. Mhm. A tak w ogóle to co robiłeś pod moją szkołą tak wcześnie? Ja skończyłem wcześniej pracę. Skończyłeś czy straciłeś? Nie no, była awaria agregatu i nie dało się dalej pracować. Spoko. Jakby co, to ja już zrobiłam lekcję, więc może coś porobimy. No to może obiad? Mama się ucieszy? Może nam tym razem lepiej wyjdzie? Spoko. No to chodź. O, Angela, to jest ta umowa? Tak. No. Szefie, ja lecę. No, No cześć, szef. Pa. Cześć. Cześć! Jak tam wizyta? Cóż, jestem poważnie chora. Co? Martusia, jak to jesteś poważnie chora? Mam alergie wziewne i pokarmowe. No i skręcone jelita. Ale to jeszcze nic. Najgorszy jest nowotwór. Co? Córcia, ale jak to jest możliwe? Przecież ty się na nic nie skarżyłaś. No bo rano jeszcze nic nie wiedziałam. Ale teraz mam już leki. Rany boskie. Jakie leki? Co to jest? To jest kamień napromieniowany energią. Muszę go wrzucać do wody i ją wypijać. Mała, a czy ty możesz przynajmniej nie straszyć ojca? O co chodzi z tym kamieniem? To jest bardzo ważny kamień. Ja go muszę kłaść sobie na splocie słonecznym i na bolących, zainfekowanych miejscach. I co tydzień muszę go wymieniać, bo energia się z niego ulatnia. Marta, co ty tutaj za jakieś dyrdy małe mnie tu opowiadasz? I nigdy tak nie żartuj. No i przepraszam, tatuś. Ty jesteś głupia? Prawie zszedłem na zawał, jak mi Marta powiedziała o chorobach. Tak się nie robi. Z pewnych rzeczy się nie żartuje. Marta trochę jednak przesadziła. Widziałem, że pan Kazimierz był blady jak ściana. No, myśmy się później śmiali, ale on długo jeszcze nie mógł dojść do siebie.
Angelika wróciła do domu, gdzie czekał na nią obiad przygotowany przez Jacka i Marysię. A tak w ogóle to smakuje ci obiad? No wiesz, makaron trudno zepsuć. Nie, może być rozszczepkany albo aletny. Jest pyszny, tylko nie jest tak szybko, bo cię brzuch rozboli. No dobra, nie mogę za dużo jeść, bo przed treningiem jestem. Więc dobra, ja już idę. Odprowadzę ją. To co, to już koniec romantycznego obiadu? Maryśka! Tak? Odprowadzę cię, bo chcę zobaczyć, jak trenujesz, dobra? Dobra, super. Dobra, lecę. To było właśnie to, czego brakowało Marysi przez te wszystkie lata nieobecności Jacka. Byłam szczęśliwa, patrząc, jak się dogadują. Marta i Karol postanowili odwiedzić panią Halinę, by opowiedzieć jej prawdę o znachorze, w którego tak wierzyła. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ten magister to jest oszust. Ale co państwo chcecie od magistra? To jest cudowny człowiek. Pani Halina to naprawdę jest oszust. Zdiagnozował u mnie okropne choroby, a ja go okłamałam. No ale skoro zdiagnozował, to znaczy, że tak jest. On się nie myli. Ja rozumiem, że trudno jest się pogodzić z chorobą. Proszę pani, ale ja się naprawdę czuję świetnie. Bo magister panią natchnął dobrą energią. Przed wizytą u niego wyglądała pani fatalnie. Pani Halino, Marta dostała do wypicia sól fizjologiczną. Naprawdę pani myśli, że to by jej pomogło? Nic pan nie rozumie. To nie jest zwyczajna sól fizjologiczna. To jest sól naenergetyzowana. Proszę pani, to co odstawia pan Grabowski, to jest kpina. On panią oszukuje. Ale ja chyba lepiej wiem, jak się czuję. I naprawdę czuje się pani lepiej? Czuję się gorzej, ale to dlatego, że choroba atakuje. Ale gdyby nie magister, to ja już bym dawno nie żyła. To ile jeszcze pieniędzy, pani pieniędzy, ten magister socjologii potrzebuje, żeby poczuła się pani lepiej? Nie wiem, ale teraz dostałam nowe zioła i one muszą zadziałać. No zwłaszcza, że są takie drogie. Nie było szans, żeby przekonać kobietę racjonalnymi argumentami. Uwierzyła szarlatanowi i koniec. No a z wiarą się nie dyskutuje. Jeszcze nie tak dawno nic pan nie wiedział o magistrze, a teraz wie wszystko. Wystarczy przeczytać w internecie, tam jest wszystko napisane. I myśli pan, że on zamieściłby tam takie informacje, które miałyby źle o nim świadczyć? A gdzie on się w ogóle nauczył tego uzdrawiania? Nie wiem, ale myślę, że każdy ma w sobie moc uzdrawiania. I trzeba ją tylko wydobyć, a magister to potrafi. No to są jakieś bzdury. Nie chce pani, to niech pani nie wierzy, ale ja już naprawdę mam państwa dość. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pani Halina, wszystko w porządku? Jak zdenerwowaliście. Pani Halina, proszę pani, Dobra, czekaj, ja zadzwonię po pogotowie. proszę się uspokoić. Pani Halino. Hej. Hej. Co się stało? Jak ty wyglądasz? No, No wpuściłam mu Shira Mawashi. Co zrobiła? nie zablokowała jednego kopnięcia, ale poza tym była świetna. Takie kopnięcie obrotowe w głowę. Pokaż. Przestań! Ale co tak się denerwujesz? Przecież nic jej nie jest. No ale jak ona ma tak wyglądać po każdym treningu, to ja zabraniam. Ale to był przypadek, nie posłuchała senseja. Tak, pewnie chciała się przed tobą popisać. No, każdemu się zdarza, nawet najlepszy. Ale mogła sobie zrobić krzywdę, nie wiem, gorzej Angela, nawet. nie histeryzuj. Słucham? No właśnie, mamo. Ja nie przestanę chodzić na karate. Tak jest. Yeah. Ła, moja mała wojowniczka. No i to była ciemniejsza strona powrotu Jacka. Byłam w mniejszości. Jacek i Marysia tworzyli jednolity front. Kolejnego dnia przed wyjściem do szkoły Angelika próbowała Marysi zamaskować siniaka, który powstał na treningu karate. I co, już lepiej? Oczywiście, że nie. No trudno. Przecież to wstyd, żeby dziewczynka taka poobijana chodziła. Mogę nie iść do szkoły. A mowy nie ma. I tu jeszcze siniak. Co ty robiłaś na tym treningu? Angela, wyluzuj. Karate to nie balet. No właśnie. Marysia, zbieraj się, bo się spóźnimy.
Jacek, nie nakręcaj jej. Ty nawet nie wiesz, jak ona jest szczęśliwa ćwicząc karate. Pamiętaj, że masz córkę, a nie syna. Totalnie mi nie pasowało to karate. To nie jest sport dla dziewczynek. No ale Marysia jest tak zapatrzona w ojca, że pójdzie na wszystko, byle zyskać uznanie ojca. Dzień dobry. A co pani tu robi? Chciałam oddać klucze. A skąd pani ma moje klucze? Znaleźliśmy je w przedpokoju. Zamknęliśmy mieszkanie, kiedy panią zabrała karetka. To wszystko przez was, bo ja się zdenerwowałam. Pani Halino, no jak to przez nas? Przecież gdyby nas tam nie było, to pani by nie miał kto pomóc i by się pani udusiła. Gadanie! Jak się pani czuje? No już lepiej, dziękuję. No widzi pani, bo dostała pani leki. Co mówią lekarze? Że to jakieś uczulenie, czy myślili. Niech pani powie magistrowi, że ja tu leżę. Pani Halino, ale to jest oszust. Dlaczego jest pani taka uparta? Chcę żyć. Nie chcę skończyć tak jak mój świętej pamięci mąż. Ale pani Halino, pani mąż miał raka, a pani nie ma. Bo leżałby pani na onkologii, a nie na alergologii. Wymyślili, ja chcę żyć. Niech pani powie magistrowi, bardzo proszę, że ja tutaj leżę. Niech mu pani to powie, bardzo proszę. Ja chcę żyć. To było niewiarygodne. Pani Halina nawet w tak tragicznej sytuacji nie wierzyła lekarzom. Tak bardzo bała się o swoje życie, a ratunek widziała tylko w tym oszuście. Do Lombardu przyszła Kaśka, koleżanka Angeliki i początkująca raperka. Cześć, przystojniaku. Cześć, kochana. Hej. Hej, Kaśka. Dawno cię u nas nie było. Wiesz, zarobiona byłam, ale słuchaj, jestem i to z płytą. Nie gadaj. Udało się. No, poważnie ci mówię, zresztą sama sobie obczaj. Wow, ale jaką masz okładkę. No. Mogę sobie No zachować? śmiało, bierz. Dzięki. Ale Angela, słuchaj, to nie jest wszystko. Bo w przyszłym tygodniu, uwaga, mam koncert rozpoczynający trasę promującą mój album. No i liczę na to, kochana, że ty wpadniesz. Tu idziesz jak burza. A kiedy ten koncert? Wiesz co, w sobotę o 19:00 w Jinxie. No to jak tylko będę mogła, to na pewno przyjdę. Angela, weź, proszę cię, nie migaj się. I ty nie wpalisz, to ja się obrażę, wiesz? A ty, przystojniaczku, nie gniewaj się na mnie, ale ja nie mam dla ciebie drugiej płyty. Nie, to spoko. A co to za gatunek? A hip-hop, kochaniutki. Ale spoko, słuchaj, obiecuję, że następnym razem, jak będę, to będę o tobie pamiętać. Jak chcesz, to możemy sobie nawet razem posłuchać tych różnych brzmień. Ja muszę... Na zaplecze muszę pójść na chwilę. No co? A wiesz co, Maryś był spoko, a ciasteczko. Tylko, że to jest takie zajęte ciasteczko. No ale wiesz, jak to mówią, nie ma takiego wagonika, którego by nie można odczepić. Kaśka. Kaśka to jest wariatka. W ogóle niczym się nie przejmuje. No i może właśnie dlatego ma tyle problemów z facetami. Marta postanowiła zapytać lekarza o stan pani Haliny. Kobieta w tym czasie została zabrana na badania. Proszę mi tylko powiedzieć, co jej dolega. No ale dlaczego pani tak na tym zależy? Ja jestem znajomą Haliny. Ona nie ma nikogo bliskiego w pobliżu. Ja się nią opiekuję. No i to ja wezwałam pogotowie, kiedy zaczęła się dusić. No dobrze. Pani Halina niewątpliwie doznała wstrząsu anafilaktycznego. Ustalamy teraz, co było jego powodem. Ale wyjdzie z tego, tak? Tak, ale nie na długo, jeżeli nie wyeliminujemy czynnika wywołującego reakcję alergiczną. Czy ona leczy się na coś przewlekle? Chyba nie. Ale korzysta z usług takiego znachora. Dostała od niego jakieś zioła. O, a to ważne. Czy zna pani skład tych ziół? Niestety nic nie wiem. Ale mogę się dowiedzieć.
Do Lombardu tymczasem wróciła tancerka pole dance. Dziewczyna zarobiła na pokazie i postanowiła zastawić rurę do tańca oraz wykupić laptopa. Wow. To jest rura do tańca? No? Nieźle. To dam ci za nią 300. No co tak mało? No a ile byś chciała? Minimum 450, tak jak ojcu. No tak, tylko że teraz to jest zastaw, a nie sprzedaż. No niech się pani nie wygłupia. Przecież muszę odebrać laptopa, a pani wie, że zarobiłam 300, a potrzebuję minimum 700 na wykup. No dobrze, już dam ci to 450. Super, śliczne dzięki. Nie no, wiecie co? Ta rura jest naprawdę świetna. Słuchajcie, to może ja ją wezmę za 450, co? Nie jest na sprzedaż. Ja ją tutaj tylko przechowuję. No a co, nie lepiej w domu? Nie ma takiej opcji. W domu mnie ojciec za to goni. No co ty? Słuchaj, kochana, no to u mnie ją przechowaj. Jak to u pani? No normalnie, za darmo. Dałabym parę pokazów swojemu facetowi, spodobałoby mu się. A ty masz kogoś na stałe? No to na stałe zawsze jakiś się znajdzie. Kochana, no to jak? Chętnie, ale dołoży się pani na wykup laptopa. Nie, no co, żaden interes dla mnie. Przecież to i tak ma nie być moje. No to nie mamy o czym mówić. No szkoda, trudno. No to wiesz, jak coś, to ja chętnie wrócę do tematu. No to podpis. Kaśka to jednak wariatka. Tylko ona mogła zaczepić obcą osobę i zaproponować jej takie rozwiązanie z rurą do tańca. A dziewczynie poszłam na rękę i odzyskała laptopa. Tymczasem w szkole podbite oko Marysi nie umknęło uwadze nauczycieli. Rysiu, co się stało? A, oberwałam na treningu karate. A siniaki na rękach to skąd? Też karate. W domu wszystko w porządku? Tak, a dlaczego pani pyta? No bo wiesz, widziałam, jak zachowuje się twój tata. A wiem, że niedawno wyszedł z więzienia. I co z tego? Twoja mama wie o tych siniakach? Wie. I nie reaguje? Na co ma zrobić? Karate to nie walec. Siniaki muszą być. A to nie jest tak, że to tata cię bije? Mój tata jest super. Bije tylko tych, którzy zasłużyli. Marysiu, posłuchaj. Możesz mi powiedzieć prawdę. Ja ci pomogę. Prawda jest taka, że pani jest jakaś dziwna. Niech się lepiej pani nie wtrąca do mojej rodziny. Marta przyszła do mieszkania pani Haliny, żeby znaleźć specyfiki od uzdrowiciela. To mogło pomóc lekarzom określić, na co uczulona jest kobieta. Koleżanka Angeliki uprosiła Karola, żeby pokazał jej zastawioną rurę do tańca. Jakąś próbę, co? Dziewczyny, ja naprawdę uważam, że my nie powinniśmy używać zestawu. No nie bądź taki sztywny, dobra? On nie jest sztywny, tylko wierny. Ja idę do klienta, tylko niczego nie popsujcie. Tak jest, panie kapitanie. Nie no, kurczę. Ekstra, co? No. O, on jest taki słodziutki. Kaśka, weź z niego zejdź. No co, ta jego lasencja taka fajna jest. Jego dziewczyna to jest córka szefa. Serio? Ojej, to spryciarz. Nie, Kaśka, to jest wielka miłość. Zresztą nie rozumiesz, musiałabyś sama zobaczyć. Tak. A ty z tą rurą tak na poważnie? No, dlaczego nie? Wiesz, przyda mi się do rozmaicenia różnych wieczorów. Cześć. Co tu się dzieje? No, zestaw testujemy. Jak to testujemy? No, oglądamy. Dobra, to ja spadam. Dzięki, pa. Czy ty możesz mi wytłumaczyć, co tu się dzieje? Nie, no to tylko moja postrzelona koleżanka. Angela, czy ty chcesz coś głupiego wykombinować tak jak Adek? Szefie, no. Nie szefie, nie szefie. Musiałem ochrzanić Angelikę i wybić jej głupie pomysły z głowy. Miałem dość problemów. Tato, ile to będzie? To... No kurczę, daj mi chwilę.
To jest jakieś zadanie z gwiazdką? No nie, to jest takie raczej podstawowe. A to sorry, ja z matmy nigdy dobry nie byłem. Naprawdę, nawet z geometrii. No widzisz, musiała mamę poprosić o pomoc. Ale no jak wróci, to będzie zmęczona. Dobra, daj. Tylko muszę to poczytać i rozwiążę. No serio. Dobrze. Zobaczysz. Czekaj chwilę. A o co chodzi? Dobry wieczór. Możemy wejść? No nie bardzo, a w jakiej sprawie? Zostaliśmy zgłoszeni. Ale o czym pan mówi? Przecież melduje się regularnie. Chodzi o awantury, które wszczyna pan pod szkołą. Ja niczego nie wszczynałem, tylko broniłem córki. Widzę, że córka też nie najlepiej wygląda. Marta pokazała lekarzowi specyfiki zabrane z mieszkania pani Haliny, którymi kobieta leczyła się pod nadzorem samozwańczego uzdrowiciela. Przecież to mogło panią zabić. Skąd pani ma to świństwo? Ja sobie wypraszam. Ja to dostałam od magistra. Od jakiego magistra? Panie doktorze, co to są za leki? To nie są żadne leki, to zwykłe zioła. Ale pani Halina jest alergiczką i absolutnie nie wolno jej eksperymentować. A skąd pan to wie? Bo wszystko wyszło na testach alergicznych. Teraz to pan coś kręci. Wcześniej to nie wiedzieliście, co mi jest, a teraz to nagle wiecie. Bo wcześniej nie skarżyła się pani na uczulenia, tylko na nudności i ociężałość. I tak powinniście to wykryć, lekarze. Panie doktorze, ale to wszystko od alergii? Problem jest niestety poważniejszy. Pani Halina cierpi na chorobę Hashimoto. A co to takiego jest? Choroba autoimmunologiczna. To stąd te nudności, problemy z metabolizmem, senność, ociężałość. To ja umrę. Nie, skąd? Spokojnie. Na pewno nie na to. Z tym można normalnie żyć. Widzi pani Halino, lekarze jednak nie są tacy źli, jak pani twierdziła. Dzień dobry. No, jestem. Przybyłeś niczym policja w amerykańskich filmach. Czyli jak? Po fakcie. No ale policja ma to coś jeszcze do zrobienia. Lekarz od razu powiadomił policję o nielegalnych praktykach leczniczych tego uzdrowiciela. Okazało się, że policja miała już w tej sprawie zgłoszenia, ale brakowało dowodów przestępstwa. Ja je dostarczyłam. Dodatkowo dam panu nowe zioła i będzie pan zdrów jak ryba. I to mi pomoże? Pan Jan Grabowski? Proszę zaczekać na swoją kolejkę. Sierżant Śliwa i starszy posterunkowy Turzański, Komenda Miejska Policji. Ale o co chodzi? Jest pan zatrzymany. To chyba jakaś pomyłka. Co wy robicie? Pan Grabowski jest uczciwym człowiekiem. Za co go zatrzymujecie? Pan Grabowski jest podejrzany o nielegalne praktyki medyczne i narażanie życia swoich klientów. Proszę nie pogarszać swojej sytuacji i uspokoić się przy córce. Co tu się dzieje? No mama, jak coś z nimi zrób, oni są naprawdę. Jacek, co ty zrobiłeś? Tego nie zrobiłem, ktoś mnie brania, Angela! Ale dlaczego go zabieracie? Skoro pani nie wie, to tylko nie najlepiej o pani świadczy. Proszę się odsunąć. Wypraszam sobie, ja żądam wyjaśnień. Proszę uspokoić córkę. Mamo, tata nic nie zrobił. Tata się tylko bronił. W następnym odcinku klient za wszelką cenę stara się zastawić dorożkę. Chciał ode mnie kupić tę dorożkę, ale za tak żałosną cenę, że wolałbym ją porąbać na opał. Ale nikt panu nie da więcej. Nieuczciwy klient awanturuje się w Lombardzie. Że pani tu okradają. Podmienili mój sprzęt i pani zrobią to samo. Niech pani go nie słucha. No co pan wyprawia? Patrycja zostaje zatrzymana przez policję. Jakim prawem? Artykuł 233, paragraf 6 Kodeksu Karnego, składanie fałszywych zeznań. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.